Siema wszystkim, witam Was na moim dzisiejszym vlogu. Znajdujemy się na wschodnim Londynie, dokładnie w dzielnicy Stratford, nieopodal miasteczka olimpijskiego, w zasadzie już byłego, bo obecnie jest tam park olimpijski ze stadionem West Hamu. Dzisiaj wybieramy się na północny Londyn. Chciałbym Wam pokazać Muzeum Królewskiego Lotnictwa RAF. Jest to super miejsce, które polecam do zwiedzania. Co najlepsze, jest to miejsce, które można zwiedzić za darmo. Dużo jest takich miejsc, zwłaszcza muzea, między innymi tego typu. Żeby wejść, tylko trzeba się zabukować, że tak powiem, na internecie, konkretną godzinę i dzień. Ja to zrobiłem, mam wyjściówkę na 12. No i nic, trzeba się teraz przetransportować na północną część miasta. Jak wiadomo, najlepszym środkiem transportu jest oczywiście metro londyńskie. Także śmigamy na stację Stratford. Miejsce docelowe stacja Colindale. No i nic. W metrze, myślę, teraz pójdzie troszeczkę przebitek. Jak to mniej więcej wszystko tutaj wygląda. Tak wygląda jedna z większych stacji na wschodnim Londynie. Wybieramy się teraz na linię Central w stronę centrum Londynu. W centrum Londynu trzeba będzie się przesiąść do czarnej linii, tak zwanej czarnej linii Northern Line. Jeśli chodzi o transport, widać, co 2-3 minutki jeżdżą pociągi, także transport naprawdę po Londynie numer 1. Także co? Widzę trochę przebitek metra i widzicie na Colindale. No i udało się, dotarłem pod stację Colindale. No się okazało, że miałem małego farta, bo się okazuje, że od jutra stacja ma być zamknięta aż do grudnia, także musiałbym nadrobić troszeczkę drogi autobusem. Niewiele, ale zawsze coś. Także no, jak widać, coś robią ze stacją i pewnie dlatego będzie zamknięta. No, także jest godzina 15 po 11. Mam jakieś 45 minut do wejścia. No tak jak mi tutaj pokazuje, tutaj nawigacja, 12-13 minut do celu. Mamy sporo czasu, więc będzie można trochę przegadać, gdzie i po co idziemy. Narka. A więc tak jak mówiłem, mamy trochę czasu, parę minut do celu, ale generalnie z pół godziny do wejścia.
Także jeszcze raz zabieram Was dzisiaj do Muzeum RAF. W skrócie jest to Królewskie Muzeum Sił Powietrznych. Co można tam zobaczyć? Samoloty z różnych okresów, z różnych tam lat, z okresu I wojny światowej, z okresu II wojny światowej. Angielskie samoloty, niemieckie, włoskie, amerykańskie, odrzutowce, bombowce, samoloty dostawcze, różnego rodzaju pojazdy, które spisywały się tam gdzieś na wojnie. Będzie można zobaczyć samoloty, którymi latali nasi piloci z dywizjonu m.in. 303, Hurricane i Spitfire'y. Będzie można zobaczyć tak samo Messerschmitty. Co jeszcze? Warto wiedzieć, że jest to jedno z miejsc, które warto zwiedzić. Po pierwsze, że jest fajne, warte zwiedzenia, a drugie, jest to jedno z miejsc, które można zwiedzić za darmo. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową, zabukować sobie dany dzień i godzinę. Dostaje się maila zwrotnego z, powiedzmy, kodem tam kreskowym i to jest wszystko. Jeżeli ktoś planuje sobie weekend w Londynie, powiem Wam, że jest to niewątpliwie jedno z miejsc, które warto sobie zwiedzić. Londyn pod tym względem się różni dużo, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ wszystkie główne muzea narodowe są za darmo. Nie tak jak w Polsce, że za wszystko trzeba płacić. To nie o to chodzi, że Polaki cabulaki, no ale prawda jest taka. Dużo miejsc można znaleźć i zwiedzić sobie za darmo. Jednym z takich miejsc jest właśnie Muzeum RAF-u. Dlaczego Was tu biorę? Biorę Was tu dlatego, że naprawdę zrobiło to dla mnie fajne, ładne, dobre wrażenie. Byłem tu chyba z 2 lata temu z dzieciakami, całą rodziną. No i myślę, że Wam też się to spodoba. Podróż z centrum Londynu zajmuje tu około pół godzinki. Jest to 4. strefa na północy. Cóż, zachęcam do zwiedzania. Właśnie się zbliżam do pierwszego hangaru. Jest ich bodajże 5 lub 6. No i tyle. Widzimy się na miejscu. Dotarłem właśnie na miejsce. Mam jeszcze jakieś 15-20 minut, także sobie spokojnie poczekam. No i co? Trzeba będzie wchodzić. Powiem tak, nie będę rozkminiał się na tematy, o których nie mam pojęcia. W zasadzie to kojarzę tutaj tylko 3 samoloty. To Spitfire, Hurricane i Messerschmitt. Na pewno, przypuszczam, znajdzie się ktoś tutaj, który zna się na tym, rozpozna. Sam może opisać w komentarzach w zasadzie. No, dobry pomysł. Jeżeli ktoś rozpoznaje jakieś samoloty, ma na ten temat pojęcie, niech pisze w komentarzach. Ja na ten temat się nie będę rozkminiał, wolę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. A więc znajdujemy się przy hangarze numer 1. Idziemy odbić bilecik i zobaczymy, pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Bilecik sprawdzony i wchodzimy. W tym pierwszym hangarze, tak jak widać, jest mieszanka różnych samolotów z różnych okresów, od I wojny po w sumie współczesność. No nic, pokażę Wam, jak to tu wygląda wszystko. Rakiety. No, to chyba jakieś stara rakieta, torpeda być może. To jakaś rakieta. Jak widać, dzieciaki już od małego tutaj, wycieczki szkolne.
też coś nam wisi. Jakiś dwupłatowiec. Mogę się mylić, ale chyba to jest dwupłat z I wojny światowej. Widać rakietę. Tu chyba coś dla dzieciaków. Tutaj też coś dla dzieciaków. Generalnie na zewnątrz pokażę wam plac też zrobiony pod dzieciaków. Też to fajnie wygląda. Takie motywy wojenne, że tak powiem. Tu przed nami fajny łazik. Jakieś opisy. Staram się tak pokazać co nieco, bo nie znam się, więc nie będę na ten temat się wypowiadał. Ale pokazać mogę. Tu z tego co dobrze kojarzę, a chyba dobrze kojarzę, jest to samolot do nauki w lotnictwie RAF-u. Na tym się uczą latać piloci. Silniki jak widać też sporawe. Konkretne. Są jacyś mechanicy samochodowi. Ktoś by się podjął naprawy czegoś takiego? Ja nam wie za co tu się wziąć na samym początku. Zobaczymy. Można wejść do tego helikoptera. A jednak nie, jest szyba, ale można zobaczyć jak to mniej więcej w środku wygląda. Trochę się szyba odbija. Tu też konkretna maszyna. Pewnie ktoś powie, że to makiety, jakieś podróby czy coś. No nie, to są prawdziwe samoloty. Tam dalej będą nawet z okresów wojny prawdziwe prototypy. Zbliżamy się do końca pierwszego hangaru. Przed nami jakieś modele. Jak widać dużo takich multimedialnych jakichś miejsc z różnymi rysunkami technicznymi, opisami. Dużo młodzieży siedzi przy tym, być może mają jakieś prace magisterskie, czy pieron wie jak. Studenci. Także jeżeli ktoś chce jakiejś informacji, coś nieco więcej, to sobie siada i wyszukuje co chce. A przed nami kolos. Być może bombowiec, być może jakiś do przewożenia. Wow. Smoczysko. Robi wrażenie. Jest sporawy. Jak widać można wejść i zwiedzać, tyle że nie wiem o co chodzi. Bramki są pozamykane z jednej i z drugiej strony. No ale jak widać można też chyba tam wejść. Oczywiście sklep z pamiątkami, bo jakże mogło być inaczej. To tyle jeżeli chodzi o pierwszy hangar. Jak widać jest ich tu kilka. Teraz zmierzamy do hangaru numer 2. Tu jakieś łodzie przed nami. Tam jest bodajże ostatni hangar. Jak już wcześniej wspominałem, jest coś też dla najmłodszych. Tematyka wiadomo. Także i starsi i młodsi mogą coś znaleźć tutaj dla siebie. No a nie powiem, samoloty to chyba na każdym będą robić wrażenie. Wchodzimy do hangaru numer 2. Tak więc dotarliśmy do hangaru numer 2. Jakieś takie znajome symbole, nie?
Jak mówiłem, nie znam się na tym, ale to chyba samoloty z I wojny światowej. I chyba taka tematyka jest tego hangaru. Tutaj mamy Fordzika z 1914 bodajże roku. Także już też ponad 100-letnia maszyna. A tutaj jeszcze starszy model. Bodajże 1913. Tak jest. Tu mamy przykład ubioru. Jak widać, wszystkie te samoloty i ekspozycje pokazują nam czasy I wojny i przed. Także jeszcze nieco przestarzała technika, ale na pewno robi wrażenie tak samo. Generalnie muszę wam powiedzieć, że Anglicy bardziej świętują zakończenie I wojny światowej, aniżeli II. Ponieważ to właśnie podczas I wojny światowej potracili bardzo dużo mężczyzn, zwłaszcza młodych chłopaków. To był dla nich większy cios niż cała II wojna światowa. Tu można zobaczyć co nieco w liczbach. Tu mamy prawdziwego dziadka. W ogóle jakie rozwiązania, jakie technika. Dzisiaj rowery mają czasem szersze, większe koło. Jakie resory. Nieźle. I pokryte jakby plandeką z żuka. No. Ciekawy, który to jest rok. Ale z tego co widzę, chyba najstarszy z tych, które widziałem na razie. 911 rok. No nieźle. Zbliżamy się już do końca. Trzeba się wrócić do wyjścia. I co, śmigamy do kolejnego hangaru. O, a tu jak mam być szczery, to jest ten pierwszy raz. Widok całego hangaru z góry. Byłem tu wcześniej, ale na górze to nie. Też fajny widoczek na wszystkie rzeczy. Obeszłem już właśnie hangar numer 2. Idziemy do hangaru numer 3. Ale zgłoś to, bo dzieciaki broją. Także jak mówiłem wcześniej, chyba każdy coś znajdzie tu dla siebie. Zresztą po dzieciach widać, że im się podoba. Nic, idziemy do hangaru numer 2. Po drodze między hangarem 1 a 2 znajduje się budynek, w którym można sobie coś zjeść. Są różne sałatki, lody, pizze, napoje typu herbata, kawa, szejki. Można się napić nawet wina czy piwka. Ale nas to nie interesuje. Idziemy do kolejnego hangaru. Przede mną widzę hangar numer 6, który ma być niby ostatni. Ale dobra, jest hangar numer 3, 4 i 5. Nie wiem w zasadzie, czy to ma jakieś znaczenie, który pierwszy. Ostatnio wchodziłem chyba pierwszy do tego, a później tutaj po kolei. No ale nic. Jedziemy po kolei. Hangar numer 3. Dobra, weszliśmy i co teraz? Nic, wybieramy się na górę pierwszy. Na górze, jak widzicie, możemy zobaczyć różnego rodzaju obrazy. Więc ktoś, kto lubi sztukę, też coś znajdzie dla siebie być może. Przejdę to tak szybko. Ja generalnie nie jestem ani znawcą, ani smakoszem tego typu spraw. Także oblecę to tak na szybko, żeby dać wam tylko zarys tego, co tutaj jest. Ale jest jedna na pewno fajna rzecz. Jest to widok znowu z góry
na całą halę. I muszę wam przyznać, że to jest chyba najciekawsza hala. Tutaj właśnie znajdziemy Spitfire'y, Hurricane'y, Messerschmitty i inne bombowce, odrzutowce. Do kina 4D nie idziemy. Się okazuje, że trzeba do tego osobny bilet, którego nie wykupiłem, ale to chyba nic straconego. Idziemy oglądać samoloty. No i tu już mamy chyba sprzęty z II wojny światowej. Tu mamy jakąś furgonetkę Austina, ambulans, a tutaj mamy wóz strażacki. Klasyki. Przed nami Hawker, ale to już z lat powojennych. Jak widzę, rok produkcji to między 960 a 1976, także w sumie sporo po wojnie. Silnik z Rolls Royce'a. Jeszcze raz, mechanicy. Fajna zabawka? To jest spora maszyna. On, jak widać, tutaj na mapie chyba pokonywał takie dłuższe trasy. Nic, idziemy dalej. Tutaj kolejny jet. Wygląda na takich, na których się uczą latać. Oczywiście mogę się mylić, ale wygląda podobnie. Kolejny Rolls Royce. Generalnie bardzo fajnie wszystko jest tutaj opisane. Jeżeli się ktoś interesuje takimi rzeczami, mamy na przykład Gloster Meteor, jakiś samolot, widać z jakich lat, i tutaj jest opisane, co się z nim działo przez wszystkie lata, jego parametry i tak dalej. Także no są ciekawe rzeczy, można sobie tutaj coś znaleźć. Tutaj mamy jakiś samolot z wojny koreańskiej. Ten tu produkowany zaraz po II wojnie światowej, bo od 1947 do 1953. Tego samolotu wydaje mi się nie trzeba specjalnie przedstawiać. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów II wojny. No jest to Messerschmitt. Tym nas Niemcy atakowali. I takie były właśnie zeszczeliwane przez dywizję 303. Tu zaś mamy Spitfire'a, na którym latali Anglicy między innymi. Polacy też latali tymi Spitfire'ami, ale z tego co wiem, co mi ostatnio opowiadał tutaj jeden z przewodników, oni latali na nieco starszych maszynach. Polakowi to trzeba dać coś starszego, gorszego, niech zajedzie, nie? No ale tak to mniej więcej wyglądało. A tutaj mamy Hurricane'a. Tutaj też fajna maszyna. Podobna nieco do Spitfire'a, ale wygląda bardziej agresywnie, no. Większy się w ogóle wydaje. To jest Kitty Hawk. A tutaj jeszcze większa maszyna. Ten to musiał na swoje lata siać spustoszenie. Tu mamy też helikoptery. A tutaj mamy też takiego dziadka śmiesznego, kanciastego, ale co najlepsze, nazwa Sikorski. Nie będę się wymądrzał, nie wiem nic na ten temat. Tu pisze tyle, że były używane w USA, UK, India, Birma, South Pacific, Południowy Pacyfik. No i co? Pod koniec wojny do 1949 roku produkowany. Ale tak jak mówię, czy to ma coś z Polską, jakieś powiązania, wątpię w sumie. Teraz przed nami chyba największy kolos, jeden z największych tutaj w tym hangarze. Stanę dalej, żeby go objąć całego.
A zaraz może powiem nieco więcej. No, tak jak myślałem. Jest to maszyna z okresu II wojny światowej. Tak samo. O, tu za mną też niezła maszyna. I wieżyczka szczelnicza. Torpedy konkretne. Ale chyba będą tam dalej jeszcze większe. Konkretny kolos z wieżyczką szczelniczą. A tu widzimy, chyba to jest przekrój kabiny z góry. Jak to wygląda? Tu kolejne torpedy. Czy nie torpedy, bomby. O, tak wyglądała mina morska. Tutaj przed nami bombowiec Bristol Hercules. Dokładniej Bristol Beaufighter. To jest konkretna maszyna. I też pod koniec wojny produkowana. Tu taki mały piździk z okresu końcówki w sumie II wojny światowej. A tu, tak jak wcześniej mówiłem, jest też kino 4D. Najprawdopodobniej instruktorzy z Air Force, symulacja lotu. Byliśmy na takim w zeszłym roku w Bournemouth. Także nie ma sensu, żebym do niego wchodził. Tu mamy jakiegoś złomka. Tutaj taki staruszek dla kadetów. Hawker Typhoon. Też konkretna maszyna. Tu kolejny Spitfire. A tu silnik Rolls-Royce'a. Można chyba wejść do odrzutowca z tego co widzę. Zobaczymy jak to wygląda. No, też spory samolot. Sporawy. O, fajnie. Można zobaczyć jak to wygląda mniej więcej w środku. O, wygląda to tak. A główny pilot. Konkretna maszyna. Weź się tu człowieku połap, bo co tu kaman. A tu widok z góry. Dokładnie na tym samym show byliśmy całą rodzinką w Bournemouth, jak byliśmy na wakacjach. Jeździł tir z taką kabiną, można było sobie wejść i poświrować, gdzie się lata. Takim sprzętem napełniali paliwo w samolotach. Jest fajna bareczka. A tu mamy coś, co wygląda jak troszeczkę z jakiegoś filmu fantasy. Z przodu to wygląda bardziej przypomina jako łódź. Zresztą proszę zobaczyć. Drewienko. Wszystko z drzewa, całe z drzewa. Tu w ogóle na górze to wygląda jakby to była jakaś łódź podwodna. Tu ma jakąś wieżyczkę. No nie, no jest to samolot, ale ciekawe. Southampton. Kolejny Hawker z silnikiem z Rolls-Royce'a. Fajnie wieżyczka pokazana z bliska. A tu śmieszna maszyna. Z tego co tu widzę z 1935 roku. Miała ona służyć chyba do naprawy samolotów. Działa coś na zasadzie chyba wózka widłowego, rusztowania, pieron wie. No ale coś w ten deseń. Mówiłem coś o dużych torpedach i dużych samolotach, nie? Popatrzcie na to. Ten to dopiero jest kolos. Patrzcie się jaka torpeda. Ma dłuższa jak mój salon.
Tutaj jest chyba pakowana, później jest zrzucana. Chyba w ogóle koła, masakra. Konkretny. No nie ma co, jest potężny. Tu mamy ciapkę do przewożenia rakiet firmy Fordson. Już chyba taka firma nie istnieje. No, ciapek jak ciapek. A tu mamy reprezentanta Japonii marki Kawasaki. Tutaj kolejny reprezentant Japonii z okresu II wojny światowej i z tego co tutaj pisze, był to najszybszy i najwyżej latający samolot sił japońskich. A tutaj jakiś śmieszny, ni to rakieta, ni samolot. O, pilotowana latająca bomba. Nie wiem, chyba też japońskie, to może dla kamikadze. Jak się ktoś zna, niech powie. Tu kolejny bombowiec. Znajduje się przed ścianą ze zdjęciami pilotów, którzy brali udział w bitwie o Anglię. Tutaj jest wszystko więcej opisane. Można sobie wejść nawet na język polski. Tu są wszyscy nasi chyba piloci. Można sobie znaleźć informacje konkretne na temat danej postaci. No ja próbowałem znaleźć tu naszych pilotów i znalazłem. Począwszy od lewej strony Zbigniew Oleński. Idziemy dalej. Na tej ściance już nie ma nic. Ale tutaj mamy chyba najbardziej sławną postać. To jest Jan Zumbach. Tutaj Tadeusz Nowiecki. Tyle z tej strony. Tutaj jest Antoni Głowacki. Tutaj tak samo koniec. I tak. Mieczysław Mumler. A tutaj z tego co widzę jeszcze jeden polski pilot. Jan Paweł Fałkowski. Także o naszych pilotach jednak nie zapomniano do końca. Tutaj też samochód z okresu II wojny światowej. Tu mamy niemieckiego bombowca Henkel. Czy jakoś tak się to wymaga? Nie wiem. Tu też jakiś niemiecki sprzęt. Junkers. Tutaj też samochód do transportu wraków chyba. Pomnik ku czci pamięci 350 000 Amerykanów, którzy brali udział w bitwie o Anglię. A tu mamy autentyczny wrak samolotu właśnie z bitwy o Anglię, Halifax. Jest konkretny złomek. Jak widać pozbierali ile dało się i co nieco poskręcali do kupy. No ale to widać, wrak, wszystko się trzyma ledwie co. Najprawdopodobniej został zeszczelony. Tutaj kolejny Messerschmitt. One się tam różnią trochę jakimiś modelami, ja się na tym nie znam. No ale ten widać konkretny Messerschmitt, jakiś większy. No i też chyba służył do innych celów. Chociaż tak jak mówię, nie znam się. Być może będzie ktoś, kto się na tym zna i powie, o co to ma. Zbliżamy się powoli do końca naszej wycieczki w tym hangarze.
Zostanie nam jeszcze jeden bodajże, ale proszę, zobaczcie. Ten to jest kosmos. Masakra. Skrzydła ma konkretne. Też robi wrażenie na swój sposób. Ale z tego co widzę, to ten dopiero był pojemny. Proszę. Ile potrafił wziąć rakiet ze sobą na pokład. Nieźle. Mieli rozmach, nie powiem. Nieźle to wygląda. Ciekawe, czy takie coś latało kiedyś w Polsce. Czy mieliśmy tego typu sprzęty. Tu jakiś fajny łazik. A ten śmieszny pojaździk to chyba służył do falowania. Tak samo. Być może na pas startowy. Tak, na to wygląda. Tutaj mamy Amerykaninę. Widać po znaczku. O. Mustang. Amerykanie zawsze na grubo. Na grubo albo wcale. A tu przed nami ciężki bombowiec firmy Boeing. To jest amerykański sprzęcik. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o ten hangar. Muszę znaleźć stąd teraz wyjście. I śmigamy do ostatniego, 6. już hangaru. Dobra, więc co? Został nam ostatni hangar, czyli hangar numer 6. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Dobra, jesteśmy już w ostatnim hangarze. Z tego co tu widzę, to za dużo rzeczy nie będzie. No ale cóż, przelecimy, zobaczymy. Tu jakiś film, pokazówka. O, nad nami jakiś odrzutowiec. Tu już chyba są te nowsze sprzęty. Tu mamy jedną sztukę podwieszoną. Tu chyba jest dron. Z tego co widzę, to jest chyba dron. To jest sprzęcik, z tego co tu widzę. To zaś latał w czasie zimnej wojny. Między innymi w Niemczech, środkowej Azji i na Bałkanach. Zobaczymy, można wejść tu zobaczyć jak wygląda. Z tego co pisało, to latał do 2001 roku. Czyli jeszcze nie taki stary. My też z miejscówką na 2 pilotów. Tak, cała ta hala wygląda z góry. Tu mamy jeszcze jakieś rakiety, torpedy. Stroje pilotów. Tu mamy afgańską flagę na froncie, nie wiem o co mam. Być może z Afganistanu, tak. Z tego co tu widzę, to chyba taki mieli ubiór Brytyjczycy w Afganistanie. Kolejny bombowiec. I teraz tak, z tego co pamiętam, to myśliwce sobie zawsze na kadłubie rysowały ile Messerschmittów czy tam samolotów zestrzelili. Tutaj z tego co widzę, to na bombowcach podobnie. Zarysowane ile rakiet, ile bomb zrzuconych. Także no. Bomby też jak widać, rakiety nie małe. Idę zobaczyć na górę, bo z tego co widzę też można tam wejść. Niby bombowiec, niby też duży samolot, a w zasadzie w środku to tak samo mało miejsca jak w tych myśliwcach. Także super wygody to tu chyba nie mieli. No i tak jak mówiłem wcześniej i się nie myliłem, mamy tutaj amerykańskiego drona Predator. Także też niezła zabawka. Tutaj też konkretny sprzęcik. Boeing Chinook. Jest przekrojony w pół, chyba można tam wejść zobaczyć o co chodzi. Także idziemy zobaczyć. A tutaj mamy
Herkulesa. Herkules. I Herkules też jest przecięty w pół. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Jest jakaś platforma. A zobaczymy. Aha, czyli do samolotu nie da się wejść. Do helikoptera można zobaczyć, jak to tu wyglądało. O, chyba za dużo nie zobaczymy, bo się odbija w szybie. O, na pewno wygodniej jak w tych samolotach. I to będzie na tyle. Pokazałem wam chyba najciekawsze rzeczy tutaj w tym muzeum. Jak widzicie, fajne miejsce dla całej rodziny. Każdy miłośnik samolotów, czasów wojennych, nie tylko, bo przypuszczam kobietom tak samo się może spodobać. Dzieciakom tak samo, na pewno będą miały frajdę. Mają tutaj tak samo jakieś inne atrakcje. Dużo różnych interaktywnych zabaw w tych hangarach. Zjeść jest co, napić się jest co. Jak mówiłem, jest to jedno z miejsc, gdzie można wejść za darmo. Dlatego polecam. Tylko pół godziny, około pół godziny z centrum. No i co, ja myślę, że to będzie chyba najwyższy czas, żeby się pożegnać, bo bez sensem będzie pokazywanie tej samej drogi do metra, i z metra i w metrze i tak dalej, także to będzie chyba na tyle. Będzie na tyle na dzisiaj. Myślę, że podobało wam się. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak macie jakieś uwagi albo są jakieś miejsca, które chcielibyście zobaczyć, to dajcie znać. Piszcie komentarze. Dawajcie lajki, subskrybujcie, posyłajcie dalej. Zobaczymy, może będzie opcja to rozhulać w przyszłości. Także tyle na dzisiaj i do zobaczenia zaś. Trzymajcie się, hej.